Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. Jeśli podróżowaliście samolotem do Aten w ciągu ostatnich 20 lat, to wysiedliście na terminalu nowego lotniska położonego pod miastem. Niewiele osób wie, że jeszcze w 2001 roku w samych Atenach działało inne lotnisko – Elinikon. Lotnisko powstało w 1938 roku, jednak już 3 lata później, po inwazji Niemiec, stało się bazą dla hitlerowskich sił powietrznych. Po II wojnie światowej lotnisko udostępniono amerykańskim siłom powietrznym, a później stało się bazą dla greckich narodowych linii lotniczych Olympic Airways. W ostatnim roku działania obsłużyło ono 13,5 miliona pasażerów. Lotnisko Elinikon pełniło funkcję międzynarodowego lotniska w Atenach przez 63 lata. Zamknięto je 28 marca 2001 roku, a ostatnim startującym z niego samolotem był Boeing 737 lecący do Salonik. Dotarliśmy do lotniska od strony, gdzie są właśnie zostawione wraki samolotów, ale niestety od tej strony nie można wejść. Tu jest bardzo wysoki mur, także nawet wchodzenie tutaj od tej strony byłoby bardzo niebezpieczne. Musimy poszukać jakiegoś innego wejścia, zobaczyć, czy może da się wejść od drugiej strony. Szukanie tutaj wejścia nie jest zbyt proste, bo okazuje się, że wszystko jest ogrodzone i z żadnej strony nie można wejść, ale podjechaliśmy od drugiej strony, od strony terminalu i wygląda na to, że tam jest coś otwarte, także zobaczymy. To jest terminal odlotów. Zobaczymy zaraz, czy coś jest otwarte. Niestety nie mamy pewności, bo wygląda wszystko na zamknięte, ale no nic, spróbujemy wejść. W środku drzwi są otwarte, z tego co widzę. Niestety, tak jak się mogliśmy spodziewać, od strony terminala odlotów wszystko jest zamknięte. Są przeszklone drzwi i nawet w wielu miejscach widać, że te, które są drugie, są otwarte, ale te pierwsze są na kłódkę zamknięte, także nie ma możliwości, żeby w ogóle je otworzyć. Widać, że w niektórych miejscach tutaj były powybijane te szyby i w ich miejsce po prostu przyczepiono takie metalowe części, żeby zasłonić te wejścia, żeby i tak nie dało się tutaj wejść. Także
od tej strony nam się nie uda. Ale nie poddajemy się, będziemy szukać dalej. Zobaczymy, może zupełnie od przeciwnej strony tego lotniska uda nam się znaleźć jakieś wejście. Dlaczego nam w ogóle tak zależy, żeby wejść do tego lotniska? Dlatego, że ono co prawda stoi opuszczone od 20 lat, ale dopiero teraz mają to lotnisko przebudować na park. Właściwie ten pomysł jest już od 2016 roku. Zapowiadają, że będą te budynki w środku burzyć. Może nie wszystkie, ale przynajmniej część. I powstanie tutaj park. Dlatego pomyśleliśmy, że to jest ostatnia chwila, ostatni moment, żeby wejść i zobaczyć, jak to opuszczone lotnisko wygląda. Chociaż jak to bywa z tym wyburzaniem i budowaniem parku, są opóźnienia, tak jak mówiłam, od 2016 roku. Zapowiadają, że już buldożery wjadą i będą burzyć po kolei budynki, ale jeszcze nic się nie dzieje. Z informacji, które znalazłam, na początku lipca tego roku faktycznie zaczęto jakieś budynki wyburzać, żeby przygotować już tą przestrzeń pod budowę tego parku. Natomiast budynków tutaj jest całe mnóstwo, także nawet jeżeli wyburzono kilka, no to jeszcze nie są wszystkie. Jeszcze stoi terminal, stoi hala odlotów, przylotów, hala dla samych samolotów, także to właśnie chcemy zobaczyć. Wciąż nie poddaliśmy się, jeśli chodzi o wejście na lotnisko. Dotarliśmy do takiego miejsca. To jest most, który normalnie prowadzi na lotnisko. Teraz oczywiście jest zamknięty. Brama jest zamknięta, nie można wejść, ale będziemy sprawdzali, czy da się jeszcze wejść od innej strony. A tutaj widać, jak to całe lotnisko wygląda z góry. Pomimo szczerych chęci nie udało nam się wejść na teren lotniska. Czasem to, co chcemy, a to, co jest możliwe i zgodne z prawem, to dwie różne rzeczy i trzeba odpuścić. Dodatkowo, ze względu na planowane prace i likwidację lotniska, na miejscu jest teraz sporo ochrony. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek. Zachęcamy do zostawienia kciuka w górę i zasubskrybowania kanału.